Witajcie serdecznie. Poniedziałek, 6:15. Już jak widzicie, coraz jaśniej, więc gadżetów do oświetlenia telefonów nie trzeba będzie używać. Ja nazywam się Maciej Dębski i dzisiaj rozmawiamy o dezinformacji. Troszkę mi nie było, ale już widzicie, że jestem bez kul, chociaż w ortezie. Bardzo się cieszę za wszystkie głosy wsparcia, które od Was otrzymałem. No i jestem na chodzie. Rozmawiamy dzisiaj o dezinformacji. I jak udowodnię dzisiaj, posługiwanie się nią, wpadanie w nią ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne oraz zdrowie społeczne, czyli nasze relacje, nasze obowiązki, na to, jak w ogóle funkcjonujemy w obecności innych osób. Dziękuję za zaproszenie do Powerwalka. Przypominam, że jutro o 6:15 Mateusz Kuśnierewicz zaprasza nas na swoje mini urlopy. Sam jestem ciekaw, co to znaczy mini urlop w ciągu dnia. Także bądźcie z nami, jak jesteście już od ponad roku. Najogólniej rzecz ujmując, tak myśląc o definicji, posługiwanie się dezinformacją jest przede wszystkim celowe, jest zamierzone i ma wywołać określony efekt. Najczęściej jest to efekt związany z finansami. Najczęściej dezinformacja ma na celu wprowadzenie nas w błąd, stwierdzenie, czy doprowadzenie do sytuacji, że myślimy inaczej niż do tej pory. To takie dezinformacyjne zasiewanie takich wątpliwej jakości strączków wiedzy. I niestety my temu ulegamy. Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam, ale wczoraj w sposób świadomy na LinkedInie zamieściłem post dezinformacyjny, nieprawdziwy, zresztą zobaczcie, mówiący o wizycie Władimira Załęskiego u króla Karola z podpisem ze słowami króla Karola, które tak naprawdę nie zostały wypowiedziane. No i oczywiście wpis emocjonalny, wpis, który nawiązywał do politycznej burzy, która wydarzyła się całkiem niedawno, w piątek bodajże, w Stanach Zjednoczonych, w gabinecie owalnym. No i oczywiście spodziewałem się tego, ale od wczoraj wpis po prostu obejrzało, skomentowało, zostawiło jakiś ślad po sobie prawie 300 osób, a obejrzało prawie 20 000. Powiem wam, że czasem jest tak, że taki wpis ma takie zasięgi, że nie powstydziłby się tych zasięgów bardzo fajna, merytoryczna odpowiedź czy wpis, nad którym pracuję kilka dobrych godzin. To pokazuje, że nasz mózg jest łasy na dezinformację. On po prostu tę dezinformację lubi. Dlaczego? Bo tak funkcjonuje. No i myśląc sobie o tytule dzisiejszego naszego spotkania, o tym, co zmienia w naszym mózgu i jak zmienia nasz mózg i jak zmienia nasze myślenie, to myślę sobie, że dezinformacja może zmienić nie tylko nasze myślenie, ale może zmienić niestety podejście do naszego całego życia. Impulsem do dzisiejszego spotkania jest raport kanadyjskiego think tanku o najważniejszych zagrożeniach. Kanadyjski think tank w 2024 roku wydał świetny raport. Ja wam go zalinkuję, podeślę Mateuszowi. O najważniejszych zagrożeniach dla funkcjonowania Homo sapiens na Ziemi. I na pierwszym miejscu właśnie jeżeli chodzi o zagrożenia, uplasowała się właśnie takie zagrożenie związane z nieumiejętnością odróżnienia prawdy od fałszu, czyli fake newsy i dezinformacja. Na szóstym miejscu dopiero były kwestie związane z wymknięciem się spod kontroli rozwoju sztucznej inteligencji.
dezinformacja, fake newsy przybiły zanik bioróżnorodności, czy podejmowanie, czy rządzenie światem przez technokratów. Dlaczego ona jest taka istotna i co się tak... Dlaczego jej ulegamy? No przede wszystkim ulegamy jej dlatego, że mamy w głowie coś takiego jak skróty myślowe i błędy poznawcze. Tych skrótów myślowych i błędów poznawczych jest sporo, bo to jest na przykład efekt potwierdzenia, kiedy wierzymy w coś, żeby potwierdzić nasze myślenie i dotychczasowe hipotezy. My ludzie lubimy, jak nasze teorie się sprawdzają, a jak przestają się sprawdzać, to zaczynamy im nie ufać. Efekt iluzorycznej prawdy, czyli im częściej słyszymy jakąś informację, tym częściej bierzemy ją za prawdziwą. A z tym związany jest, słuchajcie, efekt autorytetu. Jeżeli autorytet poda tę prawdę, czy tę nieprawdę, o wiele bardziej w nią wierzymy. Dlaczego? No dlatego, że cholercie, ktoś jest autorytetem. Ktoś wypowiedział się o tym, ktoś ważny, ktoś, kto się zna, on się na pewno zna. Ufamy autorytetom, ale życie pokazuje, że coraz częściej tych autorytetów, te autorytety trzeba sprawdzać, bo bardzo często są to pseudo-autorytety. I nawiązuję tutaj też do takich dziwnych stwierdzeń, które bierzemy często za pewniki. Jak odwiedzicie stronę naszej Asi Flis, ona się z tym na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych dość dobrze rozprawia. Efekt dostępności informacji to jest kolejny mechanizm poznawczy, którym kieruje się nasz mózg. Czyli sytuacja, w której ta informacja jest bardzo dostępna. Jeżeli jest bardzo dostępna, nie trzeba jej szukać, to automatycznie bardzo chętnie łapiemy się za nią, chociaż to jest jeden z sygnałów, który powinien nam dać pod uwagę jeden z sygnałów, którym mówi o tym, że może to być dezinformacja. W Oliwie strasznie mocno wieje, także nie wiem, czy wy słyszycie jakieś szumy, czy nie, ale postaram się to w jakiś sposób zniwelować. Dwa, ulegamy dezinformacji, dlatego że często posługujemy się stereotypowym myśleniem, szybkim myśleniem. Ma to związek przede wszystkim z tym, że żyjemy w kulturze szybkiej informacji. Tej informacji jest mnóstwo. Musimy ją przyswoić. Można byłoby pójść takim tropem socjologa znanego Piotra Sztąpki, który napisał kiedyś całkiem niedawno książkę o zaufaniu. Zresztą z tym zaufaniem Polacy mają bardzo duży problem. Ale po prostu musimy ufać jakimś kanałom informacyjnym, bo nie jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować wszystkiego, wszystko, co przeczytamy. Powiem wam, że ten temat też dezinformacji bardzo mocno we mnie rezonuje, bo bardzo często, korzystając z zasobów sieci, ja nie wiem, czy to jest prawda, ja nie wiem, kto to napisał, ja nie wiem, czy to jest w ogóle napisane, czy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I niestety, albo stety, te moje obawy były tak, tak mnie mocno dotyczyły, że po prostu zacząłem opłacać dziennikarstwo fact-checkingowe. Jest to jakaś forma wyjścia, gdzie opłacam konkretną kwotę instytucji, która zajmuje się dziennikarstwem fact-checkingowym, czyli zanim poda cokolwiek do informacji, w jakiś sposób to mocno weryfikuje. Jest to sposób, zachęcam, takich kanałów fact-checkingowych jest sporo. Nasz mózg uwielbia dezinformację, bo to jest jedna wielka emocja. A nasz mózg idzie za emocją. Pamiętajmy, że dezinformacja często jest podszyta właśnie taką emocją skrajną, a nasz mózg uwielbia emocje skrajne z tego względu, że dla niego jest to konkretna informacja związana ze zwiększeniem szansy na przeżycie.
na zasadzie słuchaj, musisz poznać tę informację jak najszybciej, bo może się to okazać no, zbawienne dla twojego życia. Więc jeżeli zobaczycie informację, która jest nastawiona tylko na emocje, tak jak wczoraj moja, to uważajcie, bo łatwo się przejechać. Uwielbiamy i wchodzimy mocno w dezinformację, bo naturalnie nasz mózg ulega czemuś, co się nazywa wpływem społecznym czy tymi autorytetami. No i oczywiście ważne jest również to, że dzisiaj żyjemy w tych oklepanych tak zwanych bańkach dezinformacyjnych i informacyjnych, więc pewne treści do nas trafiają, pewne nie trafiają. Można byłoby powiedzieć, że e, narzędzie, jakim dzisiaj jest internet, to jest zupełnie inne narzędzie niż to, które mieliśmy możliwe do używania 30 lat temu. Zawsze powtarzam, że dzisiejsze narzędzie, dzisiejszy internet to nie jest tylko narzędzie, ale to jest środowisko życia nie tylko młodych osób, ale takich, wiecie, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również nas. No i pewnie byśmy znaleźli jeszcze sporo tych powodów, dla którego nasz mózg wchodzi w tę dezinformację. Przepraszam za tę dezinformację, którą zrobiłem na LinkedInie, ale ona służyła tylko temu, żeby dzisiaj o tym rozmawiać. Negatywny wpływ. Proszę bardzo. Oczywiście koncepcja zdrowia, którą ja zawsze uprawiam, mówi o tym, że człowiek posiada nie tylko zdrowie psychiczne i fizyczne, ale również zdrowie społeczne i zdrowie duchowe. Zdrowie duchowe sobie zostawimy na kiedy indziej, natomiast mówimy o zdrowiu psychicznym i o zdrowiu fizycznym i o zdrowiu społecznym. Jak dezinformacja negatywnie może wpływać na nasze zdrowie? No po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię psychiki, na pewno, jeżeli jest to dezinformacja zabarwiona emocją, często negatywną, katastroficzną, na pewno powoduje w nas lęk i stres. A jeżeli to jest lęk taki społeczny, lęk uogólniony, e, masowy, długotrwały, czy jest to stres, w którym żyjemy, taki podstres, możemy powiedzieć, nie taki gwałtowny, że się czegoś przestraszymy i od razu idzie nam po pigmencie i piękne czarne włosy stają się siwe, ale taki stres z przeglądania codziennych informacji jest bardzo istotny dla naszego zdrowia. No, podejmowanie jakichkolwiek decyzji w stresie, życie w stresie, prędzej czy później będzie odbywało się, będzie odbijało się na naszym zdrowiu. Jeżeli podejmujemy decyzję w oparciu o dezinformacyjną informację, o dezinformację, nasze decyzje życiowe będą mniej trafione. Po prostu. Będziemy częściej popełniać błędy, będziemy częściej się mylić. Nie ma nic gorszego, jak podejmowanie decyzji w oparciu o niesprawdzone informacje. To tak jakbyśmy porównali nasze życie do bycia na giełdzie. Wszyscy wiemy, że na giełdzie to się zarabia, to się chce zarobić, a żeby dobrze zarobić, to trzeba dobrze tę giełdę w tych mechanizmach funkcjonowania znać, ale też umieć przewidywać pewnego rodzaju rzeczy, które dzieją się z pieniądzem czy z jakimiś innymi środkami płatniczymi. Brak zaufania, a nawet paranoiczny brak zaufania, to jest kategoria zdrowia psychicznego, która będzie powodowała to, że będziemy wobec innych osób najnormalniej w świecie bardzo mocno nieufni. Zniekształcenie postrzegania świata powodować może, że najnormalniej w świecie pod kątem psychicznym będziemy się od niego izolowali. Będziemy się zamykać w kolejnej bańce niesprawdzonych informacji. Oczywiście przykładów zdrowia psychicznego można byłoby tutaj dać sporo więcej, ale ciekawe są przykłady zdrowia, negatywnych konsekwencji dla zdrowia somatycznego, czyli dla zdrowia fizycznego.
Od razu powiem o pladze, która dzieje się w internecie, a mianowicie to jest kwestia błędnych diagnoz medycznych i rezygnowania z profesjonalnego leczenia. Bo usłyszeliśmy niesprawdzoną informację. Ja od razu wam powiem, że ja tutaj jestem bardzo radykalny i moje myślenie jest bardzo radykalne, bo ja po prostu tych piewców nieprawdziwych informacji, dezinformacji, które mają przede wszystkim sprzedać coś albo zwrócić uwagę na kogoś, zwiększyć zasięgi, jeżeli ta informacja, dezinformacja podana w internecie jest szkodliwa i można tę szkodę udowodnić, ja bym mocno rozważył kwestię bardzo surowych kar. Dotyczy to przede wszystkim patoinfluencerów czy influencerów, którzy namawiają do młodzież do dziwnych zachowań typu zjedz muchomory, zrób sobie wywar z tego, a nie z innego czegoś. Dzisiaj wiemy, że mamy mnóstwo specjalistów od dobrego zdrowia, leczenia i ten, kto ma zasięgi, naprawdę może zrobić bardzo dużo korzyści, ale też bardzo dużo szkody związanej z, ze zdrowiem, po prostu zdrowiem somatycznym. To się tyczy również niebezpiecznych alternatyw terapeutycznych, to się tyczy odwlekania pomocy medycznej, bo przecież można pewne rzeczy. Muszę iść tutaj, nie ma wiatru, bo przecież e, e, no, można byłoby powiedzieć, to odwlekanie pomocy medycznej jest bardzo ściśle związane z tym, że ulegamy nieprawdziwym informacjom. No i kwestie społeczne, które bardzo mocno nas dotyczą. Nie wiem, jak u was jest w rodzinie, ale u mnie jest tak, że z pewnymi osobami trudno zasiąść do stołu, e, bo ich myślenie o świecie, i to nie dotyczy tylko szczepionek, COVID-a, prawda, czy okrągłości Ziemi, jest tak przepełnione bzdurami, które zostały usłyszane w sieci, że to nie są już bzdury usłyszane w sieci, ale to jest ich życie. Więc na pewno dezinformacja ma za zadanie spowodować konflikt i podział społeczny. Nie przypominam sobie, chociaż mam 47 lat, więc uważam się za osobę w średnim wieku, jeszcze mam nadzieję sporo przede mną, ale nie przypominam sobie czasów bardziej spolaryzowanych e, niż dzisiaj. I myślę sobie, że gdyby nie było internetu, albo ten internet był bardziej kontrolowany, to można byłoby powiedzieć, że ta polaryzacja byłaby mniejsza. Rozpad więzi międzyludzkich to jest ta kwestia, słuchajcie, zaufania społecznego. Zaufanie między ludźmi jest podstawą naszego funkcjonowania. Koniec, kropka. Nie masz zaufania do innych, zastanów się, jak bardzo cierpią na tym twoje relacje. Dezinformacja może prowadzić do konkretnych form agresji, do konkretnych form przemocy. Dezinformacja często wykorzystuje element mowy nienawiści. Często kładzie, nawet jak nie ma mowy nienawiści, to w centrum takiego artykułu dezinformacyjnego są kwestie rasy, płci, przynależności religijnej. Na to musimy zwracać uwagę. No i ostatnie pytanie, co z tym zrobić? Fundacja Dbam o mój zasięg, której przewodzę, całkiem niedawno opublikowała u siebie, ale ja też to publikowałem na LinkedInie, plakat związany z dezinformacją. Słuchajcie, muszę sobie usiąść, także to będzie teraz power sitting, ale trochę mnie noga boli. Więc tam zawarłem takich 10 punktów, które zwracają uwagę, ale nie dają pewności ku temu, że w tej dezinformacji się w jakiś sposób postawimy.
Po pierwsze, zwracajcie uwagę na podejrzanie brzmiące nagłówki. Niestety, bardzo dużo polskiej prasy wrzuca bardzo dziwny, emocjonalny, mocny nagłówek. Link w komentarzu. Chodzi oczywiście o klikalność z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo często takie właśnie dziwnie brzmiące nagłówki, które są podszyte jedną wielką emocją, to już jest pierwszy znak, że może to być informacja nieprawdziwa, fejkowa, sztuczna, kłamliwa. Przypominam, dezinformacja jest zawsze celowa i ma na celu uzyskanie jakiejś korzyści. Patrzcie na źródło. Jeżeli ktoś mówi o badaniach, natomiast nie mówi o podaniu źródeł, trzeba uważać. Trzeba uważać i dzieje się to również wśród specjalistów. I czasem mi się to też przytrafia. Tak bardzo niektóre badania we mnie weszły, że zapominam przedstawić autora. To nie jest ok. Brak daty publikacji. Pamiętajcie, że artykuł zawsze powinien mieć swoją datę publikacji, zawsze powinien mieć swojego autora. Nie czytajcie artykułów w internecie bez daty czy bez autora, albo kiedy autor jest podpisany zespół czegoś tam. E, Zespół to można mieć, wiecie, cieśli nadgarstka, nie? Ale jeżeli czytamy informacje, to po prostu ktoś ją napisał. Nie jakiś zespół, tylko jakaś konkretna osoba, więc szukajcie konkretnych osób. Brak dowodów, zdjęcia lub filmy wyrwane z kontekstu, to też jest istotne, nie? Prawda? Nic się nie klei, zdjęcia totalnie w ogóle są odklejone od tego, co się czyta. To jest kolejny dowód na to, że może to być problem tekstu dezinformacyjnego. Jednostronny przekaz, podszyty emocją, mający, nie pokazujący, wiecie, takiej wielobarwnego podejścia do sytuacji, pokazujący tylko jedną stronę, pod tezę, chcący coś udowodnić. E, no, e, Życie nie jest czarno-białe, wszyscy doskonale wiemy, więc jeżeli nie ma tam efektu szarości, no to może być coś nie tak. Powoływanie się na fałszywych ekspertów. Ja często mam tak, ale to strasznie dużo czasu zajmuje, że jak czytam artykuł i jest odniesienie do jakichś badań, to szukam tych badań, to szukam tego autora i się okazuje, że poszukiwania są bardzo trudne. Więc to zajmuje bardzo dużo czasu, żeby nie popaść w pułapkę dezinformacji, a na bank nieraz w nią popadnę. Podejrzane adresy stron internetowych, brak zgodności z innymi źródłami, czy przesadne emocje w komentarzach, to wszystko, słuchajcie, czy może być tropem związanym z dezinformacją. Więc no co, super poniedziałku Wam życzę. Bądźcie z nami codziennie o 6:15. Mówimy o zdrowiu w ruchu. I pamiętajcie, że cokolwiek ja będę publikował na Powerwalku, zawsze będzie dotyczyć zdrowia, chociaż sam tytuł może nie mówić, czy nie nasuwać nam pomysłu na to, że to jest akurat wątek zdrowia. Dobrych ludzi wokół na ten tydzień, fajnego zaangażowania w społeczne sprawy. Przynajmniej na Pomorzu idzie mocno do góry temperatura, powolutku. W sobotę ma być chyba 14 stopni. Przypominam o naszych codziennych spotkaniach w ruchu. Power Walk, cały czas Mateuszu i droga drużyno, dzięki za to, że z wami jestem. Wrzucę jedną rzecz od siebie. Pamiętajcie o naszych koloniach. Relacje w wakacje.pl. A w ogóle to się przeprowadziłem i mieszkam w Oliwie. I niestety taki widok między blokami wam dzisiaj zostawiam. Trzymajcie się, to byłem ja, Maciej Dębski.